Witam Was, moi drodzy, i dzisiaj Was zapraszam na wspólne przygotowywanie ciastka z jabłkami. Zrobimy sobie ciasto kruche. Ja sobie przygotowałam składniki. Jest tutaj tak: pół szklanki cukru, 2 szklanki mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 jajko i do tego 3/4 szklanki oleju. Z tego sobie zagniotę ciasto. Potem będziemy potrzebować jabłek świeżych bądź ze słoika. Ja będę ze słoika używać jabłek. Przyniosłam sobie 2 słoiczki i powiem co dalej. Będzie to takie z jabłkami, z pianką budyniową. Będzie potrzebny budyń, będą potrzebne jeszcze białka do bezy. Ja to wszystko powiem po kolei. Zabieram się za zagniecienie ciasta. A tutaj już sobie zagniotłam ciasto na tą moją niby szarlotkę. Także przepis na pewno będziecie mieli na kanale. A ja działam dalej. Chlebek się piecze. Potem Wam pokażę, jak po prostu zrobić, żeby skórka na chlebku nie była twarda. Bo miałam Wam to nagrać, ale nie nagrałam. Także tak lecimy z tym dniem. Ciasto zaniosłam do lodówki, a my sobie teraz przygotowujemy bezę. Jabłek nie będę musiała podsmażać, bo mam jabłka prażone ze słoików. Jak macie świeże, to musicie je po prostu podsmażyć i dodać do nich troszkę cukru wedle uznania i dodać jeszcze 1 kisiel. Ja nie będę tego robić, bo ja mam jabłka gotowe ze słoika. 4 białka, żółtka oddzieliłam. Ze szczyptą soli ja sobie je ubijam. Do tego pół szklanki cukru, a na końcu budyń. U mnie malinowy, możecie dać śmietankowy lub jakiś wiśniowy. Fajny będzie taki różowawy akcent. Także ja się zabieram za ubijanie piany. Pod koniec dodaję cukier i budyń i będziemy przygotowywać ciasto. Blaszka już jest gotowa. Więc tak, bezę już mam przygotowane. Zobaczcie, fajny różowy kolor. Przyniosłam ciasto. Połową, mniej więcej większą połową wykleję spód i będę wykładać jabłka. Zobaczymy, czy 1 słoik pójdzie, czy 2. Czy ten mały też. Troszkę cynamonem opcjonalnie sobie posypię. I tutaj ten budyń jest. Zamiast budyniu na przykład, jak nie macie, to też można dać kisiel. To był budyń bez cukru. Opcjonalnie, lub inny budyń. Jak z cukrem, to wiadomo, że będzie to słodsze. 40 chyba gramowy, tak. Bo są budynie na 2 szklanki mleka i są budynie 70 gramowe. Taki zwykły 40 gramowy budyń. Dobra, składam to ciasto i Wam zaraz pokażę. Wyłożę połowę tego na blaszkę, wyłożoną papierem 20, chyba 6 czy 8 cm blaszka, 28 chyba. Także dobra, biorę się do roboty. I tak, wyłożyłam połowę ciasta na spód, 1 słoiczek jabłek. Niestety okazało się, że drugi był popsuty, więc wzięłam jabłko jedno i tak sobie obrałam i położyłam. Posypałam cynamonem, żeby tego jabłka trochę było. Teraz wyłożę bezę, a ciasto, ono takie ma być takie kruche. I resztę ciasta posypię po wierzchu i będę czekała, bo jeszcze mam 7 minut. Chleb się piecze, aż mi się piekarnik zwolni. Beza wyłożona i teraz pora na ciasto na wierzch. Ciasto już przygotowane, zwolnił się piekarnik, więc zaraz go wstawiam. Tylko muszę zobaczyć, jaki czas pieczenia, to Wam tam w przepisie napiszę, albo potem Wam powiem po prostu. I tak, w dniu dzisiejszym przygotowałam właśnie takie ciasto z jabłkami. Oczywiście przepis będziecie mieli na kanale. Po upieczeniu wiadomo, tutaj też postaram Wam się pokazać, albo dopiero będziecie widzieć w przepisie. Tak to mija u mnie dzień dzisiaj. Piekę, gotuję. Taki, jak to się mówi, dzień w kuchni. Ciasto już upieczone, posypane jest cukrem, pudrem i czekamy, aż po prostu ostygnie.
No i tak wygląda ciasto po całkowitym ostygnięciu, zdjęciu boków tortownicy. Jest już, jak widzicie, wieczór, doświetlam się sztucznym światłem. Oczywiście muchy mi tu latają, zaraz to schowam do lodówki, ale ukroję i spróbujemy wspólnie, bo już mam też ochotę na ciasto, jak ono mi wyszło po prostu. I tak się, moi drodzy, prezentuje na talerzyku po ukrojeniu. Nawet jeżeli chodzi o wysokość, fajnie. Widzę, ładnie się upiekło. Żadnego tutaj zakalca nie ma. Fajnie wygląda ta pianka. Powiem wam, że ono jest fajne, mięciutkie. Powiem wam, że jeszcze kruchego ciasta na oleju nie robiłam. Pierwszy raz. Ale widzę, że będzie ok. Taki fajny sobie przepis znalazłam. Myślę, zrobię, nie? A, miałam powiedzieć, 35 minut piekłam góra-dół w 200 stopniach. Wiadomo, że trzeba tego pilnować, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Się już tak nauczyłam, że piekę w 200 stopniach. Może krótszy czas czasami pieczenia, ale mój piekarnik akurat tak dobrze się sprawuje w tej temperaturze i fajnie ciasta mi wychodzą. Jak widzicie, bez podpiekania. Pyszna. Taka szarlotka, nie? Z budyniową bezą. Także polecam. Myślę, że ciasto chyba nie jest jakieś tam trudne do wykonania. Zapraszam po inne przepisy na ciasta. Oczywiście link w opisie. Jak zawsze postaram się, żeby był na bieżąco. Link oczywiście do Smakera, gdzie możecie znaleźć inne fajne przepisy z mojego kanału, które możecie sobie oczywiście wydrukować. Nie ma tam wszystkich przepisów, które mam na kanale, ale stopniowo nadrabiam na serniki jakieś fajne i inne rzeczy. Także możecie śmiało sobie brać te przepisy, a ja się zabieram za jedzenie, a pozostałe ciasto chowam do lodówki. Ona na drugi dzień będzie jeszcze smaczniejsze. To pa!